Siema, Sybil Extreme Vocal i Yell Scream! Aaaa! Na wstępie postaram się wyjaśnić pewien paradoks dotyczący właśnie techniki Yell Scream, bo z jednej strony jest to najbardziej prostacka i łopatologiczna technika w wokalu ekstremalnym, ale z drugiej strony wymaga ona najwięcej doświadczenia, najwięcej wprawy i świadomości co do tego, w jaki sposób i co robić, żeby po prostu się nie rozpierdolić, ponieważ Yell Scream wykorzystuje do powstania przesteru, do wywołania przesteru nasze prawdziwe struny głosowe, a udział fałszywych jest dużo mniejszy. Yell Scream to nic innego jak okrzyk, podniesiony głos. Najprościej posłuchać Yell Screamu idąc na stadion, słuchając kibiców, którzy drą mordy, albo po prostu kłótni, czy to w małżeństwie, czy to dzieci z rodzicami, albo czegokolwiek innego. Ha, kurwa, nawet nie wiecie, używacie Yella. Ale możemy robić to zdrowo, bo nie znam osoby, która kłóciłaby się lub krzyczała na meczu i nie miała zdartego, rozjebanego w pewnym sensie głosu, który potrzebuje dłuższej lub krótszej rekonwalescencji i regeneracji. Dlatego Yell Scream wymaga właśnie dużej wprawy i dużej świadomości, żeby robić to w zdrowy i właściwy sposób. Podsumowując to, co do tej pory powiedzieliśmy, Yell Scream jest to technika prosta, ale niekoniecznie z tą prostotą w parze idzie łatwość jej zdrowego i odpowiedniego wykonania. Zanim nagrałem ten film, obejrzałem filmy konkurencji, co oni mają na ten temat do powiedzenia, i w 90% przypadków po demonstracji tego ich Yella po prostu mieli chrypkę, ich głosy były bardzo przyćmione, a w ich oczach po prostu kryły się łzy. A byli to bardzo dobrzy wokaliści. Właśnie ten przykład, ich przykład ludzi, którzy znają się na swojej robocie, a mimo to po demonstracji Yella widać, że cierpią i po prostu zaciskają szczęki, żeby tego nie pokazać. Doszedłem właśnie do tego wniosku, że łatwość nie zawsze idzie w parze z prostotą i jest to bardzo mylące, dlatego bardzo ostrożnie trzeba podchodzić do tematu Yella. Jak już wspomniałem, Yell Scream to nic innego jak podniesiony głos, okrzyk, który po prostu wywołuje przester z użyciem naszych prawdziwych strun głosowych, naszego czystego wokalu, a udział naszych fałszywych strun głosowych jest tutaj dużo mniejszy. Natomiast można łączyć oczywiście Yell zarówno z Fry Screamem, jak i falskordem, ale do tego przejdziemy za chwilę. Najprostszy przykład Yella to najzwyczajniejszy w świecie okrzyk, na przykład albo cokolwiek w tym stylu. Najbardziej typowym przykładem wokalisty profesjonalnego, który przychodzi mi do głowy, jeśli chodzi o temat Yell Screamu, to na pewno Chester Bennington z Linkin Parka. Jest to jeden z tych wokalistów, który w ogromnej mierze, jeśli nie w większości, bazował właśnie na Yellu. Oczywiście dodawał falskord do swojej chrypy, do swoich krzyków, zwłaszcza w średnich, średnio wysokich tonacjach, i Fry Screamu, zwłaszcza przy tych najwyższych, najbardziej ostrych, najbardziej soczystych krzykach, ale w dużej mierze był to po prostu Yell. Chesterem nie jestem i nie chcę być, ale muszę wam pokazać, jak to brzmi. O, jest jeszcze jeden przykład. Na pewno Rob Flynn z Machine Head również wykorzystuje Yella. Można posłuchać na przykład utworu Davidian. Jest tam sporo Yella. Długo nie mogłem tego ugryźć, ale teraz jakoś mnie oświeciło. Również innym przykładem Yella na pewno jest filmik na YouTubie, który nazywa się jakoś Longest Scream Record albo coś takiego, gdzie typ po prostu trzyma krzyk przez 40 czy 50 parę sekund. Nie jest to typowy krzyk, jest to raczej Yell, czyli po prostu podniesiony głos. A nie na przykład jakiś falskor.
Wspomniałem też o tym, że Yela można użyć jako dodatkowej mocy dla naszego Frya, dla naszego Falskordu i pokażę też wam kilka przykładów, jak to po prostu może brzmieć. Falskord Growl bez Yela, potem z Yelem. Krzyk we Falskordzie też na początku bez Yela, potem z Yelem. Czas na chrypę. This is how you remind me, 'cause I am streaking and can't let you go. This is how you remind me, 'cause I am streaking and can't let you go. Teraz zajmiemy się Fry Screamem. Okej, na tym kończy się nasza szybka przebieżka przez technikę Yela. Dowiedzieliśmy się z niej, a mam nadzieję, że wy się dowiedzieliście o tym, że Yell to po prostu podniesiony głos, okrzyk, przester jest generowany przez nasz czysty wokal, przez nasze prawdziwe struny głosowe. Udział tych fałszywych jest mniejszy, ale oczywiście możemy na Yella nałożyć i falskord, czy to growla, scream, czy chrypę, i Frya również, nieważne czy jest to growl, scream, czy chrypa. Świetnie się ze sobą to łączy, natomiast mimo prostoty, jaką cechuje się Yell Scream, bo jest to zwyczajne, prymitywne darcie mordy, to jednak nie jest to łatwe, żeby opanować to w taki sposób, żeby było to zdrowe, a przy tym, żeby dobrze brzmiało. Wymaga to ogromnej praktyki, ogromnej dokładności i być może też wielu lat bardzo precyzyjnych ćwiczeń. Mam nadzieję, że ten odcinek pomoże wam zrozumieć i opanować lepiej Yell Scream, albo trzymać się od niego po prostu z daleka, a tymczasem pozostańcie ekstremalni, napierdalajcie, no i miłość, skurwysyny. Ale chuj z tymi dygresjami, przejdźmy do rzeczy.